Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Banach i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj z racji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, postanowiłem zebrać najfajniejsze gry właśnie wyprodukowane przez Ukraińców, żebyście mogli je chociażby kupić i tym w jakiś sposób wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów. I bez dalszego przedłużania już zapraszam Was na ten odcinek. Wszyscy święci balują w niebie, złote się. Zacznę od gry, która może nie jest jakoś mega znana, ale jest naprawdę bardzo ciekawą produkcją z gatunku RPG, a mówię tutaj o grze pod tytułem Atom RPG. Jest to klasyczna gra RPG przedstawiona w rzucie izometrycznym, mocno inspirowana klasycznymi wersjami Fallouta. W grze wcielamy się w mieszkańca Związku Radzieckiego, który przemierza niebezpieczny, postapokaliptyczny świat pełen mutantów i wrogich ludzi. W czasie gry natrafiamy na sporą ilość osad oraz większych miast zamieszkałych przez różne skupiska ludzi, i tych bardziej i mniej pokojowo nastawionych do nas. Ważną rolę w grze odgrywa rozbudowana kreacja postaci. Statystyki są istotne nie tylko w walce, ale dzięki różnym kombinacjom uzyskujemy dostęp do unikalnych dialogów czy alternatywnych zakończeń zdarzeń. W RPG jak to w RPG doświadczymy masę przygód, dlatego zostańmy w tematyce przygodowej i zmierzmy się z grą pod tytułem The Sin King City. Jest to gra inspirowana twórczością H.P. Lovecrafta, a akcja toczy się w latach 20. XX wieku w amerykańskim miasteczku, które dotknęła gigantyczna powódź wywołana przez przyczyny naturalne. Gra jest utrzymana w konwencji horroru i mocno ubarwiona elementami typu RPG. Dostajemy do dyspozycji duże miasto składające się z kilku dzielnic, po których możemy się swobodnie poruszać. Wykorzystać do tego możemy zarówno siłę nóg bohatera, czyli po prostu idziemy z buta, ale też do naszej dyspozycji pozostaje łódź oraz skafandel do nurkowania. Naszym głównym zadaniem jest rozwiązywanie przeróżnych śledztw zlecanych przez postacie neutralne. Nierzadko jesteśmy zmuszeni do dokonywania różnych trudnych wyborów. Kolejną grą, a raczej serią, która daje nam możliwość przeżycia naprawdę fajnych przygód, jest seria Kozacy. Są to historyczne strategie czasu rzeczywistego osadzone w XVII i XVIII wieku, gdzie naszym zadaniem, jak to bywa w tego typu grach, jest głównie gromadzenie surowców, rozbudowywanie bazy i fortyfikacja oraz szkolenie i zarządzanie wojskiem. Cechą charakterystyczną serii gier z podtytułu Kozacy są mocne akcenty historyczne, dzięki czemu możemy wziąć udział m.in. w wojnie domowej w Anglii w pierwszej połowie XVII wieku, czy poprowadzić do boju ukraińsko-polskie oddziały, by bronić granic Rzeczpospolitej. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie w tej grze mamy możliwość prowadzenia walk na naprawdę dużą skalę, bo na jednej mapie może znaleźć się aż do 10 000 jednostek. W Ukrainie chyba lubią tego typu gry, takie wiecie, strategie czasu rzeczywistego, bo przed nami kolejna naprawdę super gra, jaką jest American Conquest. Tak jak wspominałem, jest to strategia czasu rzeczywistego, która przenosi graczy w odległą przeszłość, a konkretnie do czasów kolonizacji nowo odkrytych kontynentów obu Ameryk, co zapoczątkowało powstanie nowych, niepodległych państw, takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk czy Kolumbia. W grze poza niesłychanie długą, bo 300-letnią linią fabularną znajdziemy 12 nacji, w tym także te europejskie, gdzie każda posiada swoje odmienne cechy, kulturę, jednostki, technologię i chociażby architekturę. Nie możemy też zapomnieć o systemie bitew, gdzie taktyczne planowanie i prowadzenie bitew jest naprawdę mocno rozbudowane. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie w tej grze mamy możliwość prowadzenia walk na naprawdę ogromną skalę, bo na jedną armię może składać się aż 16 000 jednostek. Wow! Strategię czasu rzeczywistego mamy za sobą, teraz przejdźmy do czegoś zupełnie innego, a mianowicie popatrzmy trochę w kierunku przygody znowu, trochę w kierunku horroru i trochę w kierunku survivalu. No i chyba każdy wie, o czym mówię, a mówię tutaj o Stalkerze. Jest to dość popularna i lubiana seria pierwszoosobowych strzelanek w klimacie postapokaliptycznego survival horroru. Rozgrywka tak naprawdę jest połączeniem FPS-a, gry akcji, przygodówki i RPG. Fabuła w nich zawarta jest nieliniowa, a decyzje, które podejmujemy w trakcie zabawy, mają znaczny wpływ na bieg wydarzeń. Nie możemy zapomnieć, że źródłem inspiracji dla serii była powieść Arkadia i Borysa Strugackich Piknik nad skrajem drogi oraz jej kinowa adaptacja Stalker z 1979 roku w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego. Pierwsza gra z serii pojawiła się w 2007 roku i był to Stalker z Cień Czarnobyla. Potem wyszło kilka kolejnych części i każda kolejna zbierała równie dobre opinie. Obecnie trwają prace nad kolejną odsłoną, jaką jest Stalker 2 Heart of Chernobyl, ale z uwagi na panującą sytuację na wschodzie prace zostały wstrzymane. No i przyszła pora na kolejną serię, w której znajdziemy zarówno trochę horroru, trochę przygody, trochę RPG, trochę FPS-a, no po prostu masę tego wszystkiego i
i chyba to jest jedna z popularniejszych gier, serii gier wypuszczonych przez Ukraińców, a mówię tutaj oczywiście o Metro. Tak szczerze, jest tu ktoś, kto nie wie, czym jest seria Metro. Jest to chyba najpopularniejsza gra, jaka została wyprodukowana przez Ukraińców. Trochę to taki odpowiednik naszego Wiedźmina. Seria gier oczywiście powstała na podstawie równie genialnych, postapokaliptycznych powieści Dmitrija Głuchowskiego. Fabuła całego cyklu jest osadzona w postapokaliptycznym uniwersum przedstawiającym wizję świata przyszłości 20 lat po wybuchu wojny nuklearnej. Rozgrywka łączy elementy gry akcji, skradanki oraz strzelanki w klimacie survival horroru, a przygody doświadczamy tu z perspektywy pierwszej osoby. Oczywiście to nie są wszystkie gry, jakie wypuścili Ukraińcy, jest ich naprawdę dużo więcej, ale chciałem Wam pokazać takie największe, najpopularniejsze i w sumie najlepsze gry, jakie właśnie zostały stworzone na Ukrainie. Oczywiście do tego warto dodać jeszcze grę, która jest dedykowana VR-owi, czyli Arctica 1, no i grę mojego dzieciństwa, czyli Hover Ace, gdzie jako gracze zasiadamy za sterami turboszybkich poduszkowców i ścigamy się na niesamowicie zwariowanych torach wyścigowych, używając do wygrania nie zawsze czystych zagrywek. Tak jak my, Polacy, tak samo i Ukraińcy, mamy w naszych portfoliach naprawdę wiele wspaniałych gier. Ja w tym odcinku pokazałem te, które znam, te, które uważam, że są fajne i te, które uważam, że warto kupować, bo naprawdę są dobrymi grami, bądź ciekawymi, bądź mają coś innowacyjnego, bądź po prostu warto je kupić, żeby wspierać w tym dość trudnym dla wszystkich okresie, no tutaj akurat Ukraińców, bo chyba oni najbardziej dostają. Nie będę się wypowiadał na tematy polityczne, już kiedyś powtarzałem, chciałem w tym odcinku po prostu pokazać, jakie gry są tworzone na Ukrainie, jakie gry były tworzone, no bo dużo osób, na przykład z moich znajomych, którzy mniej śledzą świat growy, ale wiedzą, że taka seria jak Metro powstała, albo chociażby Kozacy, nie do końca wiedzieli, że to są gry właśnie z Ukrainy, więc pomyślałem sobie, że to fajny pomysł na odcinek, żeby coś takiego nagrać. Ja Was oczywiście serdecznie zachęcam do kupowania tych gier, nie piracenia ich, tylko kupowania, bo każda złotówka, każdy grosz w tym dość trudnym czasie, zarówno dla tamtych mieszkańców, firm i w ogóle, jak widać, dla wszystkich, naprawdę się liczy. Także bez dalszego przedłużania mam nadzieję, że ta sytuacja, która trwa na świecie obecnie, dość szybko się skończy, albo przynajmniej się unormuje tak, żeby ludzie nie ginęli przede wszystkim. No i co? Ja zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia i pa pa! Za kilka stów, by nasycić wewnętrzny głód, lecz aż po grób będziesz miał brud niespełniony, pragnienie wróżb błądzi wzrok wokół.